Cześć i czołgiem, czas na marcowe zestawienie gadżetów ze sklepu Milward. Tradycją jest już, że w niemal każdym odcinku gadżetów pojawia się jakiś wór. Tak więc dzisiaj mamy wór, który posłuży nam za prysznic obozowy. Czym to się różni od zwykłego wora, w którym zrobimy sobie po prostu dziurkę i będzie nam kapała woda? No, tym, że łatwiej w nim nagrzać wodę, łatwiej nabrać tę wodę i też łatwiej tę wodę dozować. Zobaczmy, jak to wygląda. Takie pudełeczko. No i sprawdźmy, jak to działa. Jesteśmy nad Zalewem Wiślanym, więc nie będzie problemu z pozyskaniem wody. Lekko słona woda, no ale do celów sanitarnych nie będzie nam to zbyt bardzo przeszkadzać, bo nie będziemy przecież tej wody pić. Cała sztuka polega na tym, żeby tak nabrać wody, żeby się nie skąpać przy okazji. Survival. Rurkę mogę umieścić tutaj, dzięki czemu będę miał usztywnienie. Nie rozerwie mi się ten worek, chociaż on i tak jest dosyć wytrzymały. Cały wór jest czarny i bardzo dobrze absorbuje promienie słoneczne. Jak widać, świeci dość mocno prosto w nasz wór. Woda się nagrzewa, no i ciepła spływa tutaj. Mogę umyć ręce. Mamy kranik. Odkręcam tylko. Chyba tak. I leci woda. Na koniec zakręcam, mogę dolać wody, a ona cały czas nagrzewa się na słońcu. Po co nam coś takiego? O dziwo, to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli chcemy na przykład przytroczyć karimatę do plecaka. Elastyczne. No, druty jakby nie patrzeć, jakiś plastyczny materiał tam jest i to jest powleczone gumą. Wyobraźmy sobie takie drzewo typowe w naszych lasach pięknych, gospodarczych, gdzie tych gałęzi po prostu nie ma. Chcemy sobie gdzieś powiesić plecak, bo śniegu pełno. No to bierzemy tak i też sobie tutaj skręcamy. Wystarczy jeden taki uchwyt. Widzicie? I tak naprawdę za pomocą tego czegoś możemy sobie troczyć wszystko do wszystkiego. Jeżeli jest karimata przy plecaku większym oczywiście niż ten, tutaj taka karimata typowa rolowana, no to też łapiemy, obejmujemy ją, przeprowadzamy przez punkt montażu i zwyczajnie skręcamy razem dwie końcówki. Mamy przytroczoną karimatę, ona nie ma prawa nam odpaść, gdzieś się wysunąć. Prosty zasobnik od Texara, który przypomina mi taką typową dziadkową saszetkę i możemy ją właśnie w takich celach wykorzystać, czyli jeżeli przenosimy jakieś dokumenty, czy też potrzebne rzeczy, takie nasze EDC, chcemy je mieć przy sobie w samochodzie, ale często kiedy z tego auta wysiadamy, chcemy to zabrać ze sobą, no to właśnie taka saszetka, ale jednocześnie jest to też moduł, który możemy doczepić do plecaka za pomocą systemu MOL. Tak się składa, że mam ze sobą plecak z systemem MOL. Zaraz zobaczymy, jak można łatwo to przytroczyć. W ten sposób i teraz te napy z powrotem zapinamy. Dzięki czemu mamy przytroczony do plecaka taki oto dodatkowy moduł, czyli w zasadzie zyskujemy w plecaku dodatkową kieszeń na ekwipunek. Propozycja dla najmłodszych, którzy chcą nauczyć się nawigacji w terenie. Kolorowy zwraca uwagę. No, jeżeli moi synowie, znaczy oni właściwie to zobaczyli po rozpakowaniu paczki, zobaczyli ten kompas i zaczęli się tłuc między sobą, kto pierwszy ma się nim bawić. Więc rzeczywiście uwagę dzieci przyciąga, przynajmniej kilkuletnich. I przede wszystkim te oznaczenia tutaj. Duże litery. NESW. Dzięki czemu łatwo dziecku wytłumaczyć, gdzie jest północ, wschód, zachód. Dzieci nie interesują tutaj stopnie, prawda? Tego raczej im nie tłumaczymy. Zaczynamy po prostu od północy, wschodu, południa, zachodu, nawigacji na takie podstawowe 4 kierunki. Poza tym wszystko, co jest potrzebne w takim kompasie, czyli strzałka kierunku marszu, liniały, limbus, czyli ten pierścień obrotowy. Chodzi dosyć ciężko i to jest bardzo ważne, żeby tak chodził, bo kiedy on sobie lata luźno, to powiemy dziecku tutaj nawiguj sobie powiedzmy gdzieś tam na wschód. Dziecko sobie ustawi, nawiguje, gdzieś tam się bawi tym kompasem, to się mu obróci, nagle nawiguje na południe i nawet nie zauważyło, że coś się zmieniło. Kompas działa bardzo dobrze, jak widzicie. Znaczy, no nie mam nic do porównania, żeby wam pokazać, chyba że chcecie się sugerować mchem, ale nie radziłbym. W każdym razie igła szybko ustawia się w żądanym kierunku. Jeżeli ja teraz
obrócę się razem z tym kompasem, raczej obrócę kompas, to popatrzcie co się dzieje. Szybka zmiana. Igła cały czas pozostaje w miejscu, pokazuje północ, mimo że ja obracam kompasem, ona cały czas ten północ pokazuje. W kompasach niskiej jakości dzieje się coś takiego, że ja obracam ten kompas i on obraca się razem z igłą magnetyczną i po czasie dopiero ta igła zaczyna reagować. Tutaj czas reakcji jest bardzo dobry, wyraźne oznaczenia, kolory takie, że jeżeli dziecko bawiąc się tym kompasem gdzieś go zgubi, gdzieś sobie poleci, no to od razu widzimy gdzie on jest. Nie ma tutaj tej płytki przezroczystej, większość kompasów takich namapowych, one są po prostu przezroczyste, jeżeli je zgubimy, no to trzeba się trochę wysilić, żeby je znaleźć. Tutaj gdziekolwiek by się on nie znalazł jest, o proszę, też mi wypadł, jest widoczny z daleka. Pytacie często, jakie paliwo stałe wybrać. No i moja odpowiedź jest zazwyczaj mniej więcej taka, że kupcie rozpałkę do grilla w Biedrze i tak zadziała. No ale jeżeli chcemy paliwo maksymalnie kaloryczne, no to tylko S-Bit. Adidasy to są buty sportowe, Pampersy to są pieluchy. Tak samo S-Bit mówi się po prostu na takie kostki paliwowe. Mamy tutaj aż 20 kostek, a 2 wystarczą, żeby zagotować wodę w metalowym kubku. Zmienia barwę i to się pali takim płomieniem dość niewidocznym. W ten sposób to się spala, wydzielając dużo ciepła. Naprawdę nie można utrzymać ręki nad tym. Grzeje bardzo mocno. Oryginał. Po podpaleniu pojawia się napis S-Bit, chociaż widać go też wcześniej tak naprawdę, ale co tam. Możemy sobie usypać kilka takich kostek, upiec na tym kiełbachę, zagotować zupę, cokolwiek. No i zaraz jakiś bushcrafter powie, no ale jak to, przecież tyle drzewa tutaj, dlaczego nie rozpalić ognia, nie upiec, bla 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 bla. No jest kilka co najmniej powodów, dlaczego nie. Czasami chcemy coś zrobić na szybko. Nie zaraz rozpalać ognisko, znosić drewno i tak dalej. Po prostu wysypujemy z kieszeni kilka takich kostek, mamy ogień, na którym szybko przygotujemy posiłek, czy też zagotujemy wodę. Są też inne sytuacje, na przykład wszystko jest pokryte śniegiem, wilgotnym, topiącym się. Rozpalenie ognia jest niezwykle trudne. Wtedy używamy takich kostek albo po prostu samych do podgrzania posiłku, albo jako rozpałki. Jeżeli usypiemy górkę z kilku takich kostek, podpalimy to dużo łatwiej będzie nam rozpalić na tym wilgotną rozpałkę, później dorzucić mokre gałęzie, suszyć to drewno na bieżąco, rozpalić w końcu ogień za pomocą takiego właśnie paliwa stałego, które też, co ciekawe, jest na wyposażeniu wojsk wielu krajów europejskich, więc jest to produkt kontraktowy, tak więc możemy mu spokojnie zaufać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie gadżetów. Dawno tych odcinków z gadżetami nie było, więc teraz nadrobimy zaległości. No i mieliśmy gadżety marcowe, ale to jest końcówka marca, zaraz będzie kwiecień, więc na początku kwietnia pojawią się już gadżety kwietniowe. Kolejne zestawienie, dajcie znać w komentarzach, jakiego rodzaju sprzęt chcielibyście zobaczyć tym razem. Czy ma to być całkowita mieszanka? Komentujcie, dajcie łapkę w górę, czy tam jakieś... co się daje na YouTubie. Zapraszam Was na kanał Adventurer, tam powiemy sobie trochę o tych dziwnych lianach, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.